Cześć! W tym odcinku zajmiemy się drzwiami, czyli pokażę Wam, w jaki sposób są zrobione te szyldy. To nie są szyldy zakupowe, znaczy one są zakupowe, ale są przerobione, więc zobaczycie, w jaki sposób to przerobić. Pokażę Wam, w jaki sposób są zbudowane tutaj wewnątrz, czyli ocieplone, gdzie są wzmocnienia, w jaki sposób zamontowane są te zamki tutaj. Obijemy je boazerią i zamontujemy na samej ramie. Drzwi były przygotowane tak, żeby wszędzie była jednakowa szczelina, ale na tych zawiasach, o których mówiłem w pierwszym odcinku, niestety się nie da, bo to nie są zawiasy do takich precyzyjnych prac. Więc zresztą to słychać nawet. W tej chwili one po prostu gdzieś trzeszczą, przeskakują, nie trzymają swojego wymiaru. No niestety, to rozwiązanie nie jest zbyt szczególnie udane. Ja tutaj, widzicie, zostawiłem wargę z przodu, czyli te deski są dłuższe od samej ramy. One miały doszczelniać mi konstrukcję. Niestety te zawiasy troszkę mi tutaj te plany pozmieniały. Ale nie ma co tutaj gadać. Zapraszam na film. Do zamknięcia wędzarni użyjemy takich oto gałek razem z zameczkami. To jest zwykły taki zamek. Coś takiego. To będzie wpuszczone w drzwi i gałką będziemy sobie odbezpieczać. Ale nie chcę mieć takiego szyldu. Niestety nie ma szyldów bez tego, żeby była taka gałka, ale bez tego otworu na klucz. Dlatego przerobię ten szyld. Mianowicie obetnę go tutaj i tutaj dosztukuję to miejsce, żeby było symetrycznie z tamtą stroną. Tak wyglądają połączone blaszki. Delikatnie widać tutaj miejsce spawania pod światło. I tutaj jest mój błąd przy szlifowaniu. Jest delikatnie zagłębione, ale to już jest tylko aspekt wizualny, który nie będzie mi tutaj przeszkadzał. Czyli składamy to do kupy. Teraz już wiecie, jak wykonane są szyldy i zajmiemy się montażem samych drzwi. Ja użyłem kantówek heblowanych 40 na 50 po to, żeby móc w miarę precyzyjnie wykonać te drzwi. Tutaj widzicie, wkładam podkładkę 3 mm pomiędzy tą kantówkę a ramę, którą zrobiłem. Na dole i na górze jest tak samo kantówka i dodatkowo są poprzeczki po środku. Poprzeczki te mają na celu wzmocnienie tych drzwi w miejscu, gdzie będą zawiasy, tak żebyśmy mieli do czego przykręcić, ponieważ do samej boazerii nie przykręcimy zawiasów. Więc dociąłem równie precyzyjnie, tak żeby wszystko było pasownie. Te kantówki środkowe trzymają się po prostu na wcisk. No i teraz montuję narożniki. Narożniki są montowane tylko i wyłącznie w takim celu, żebym mógł zdjąć w całości, tak jak zmontowałem w tej chwili, na stół, gdzie dopiero będę skręcał i szczepiał to na stałe. Oczywiście te narożniki będą użyte również później przy montażu jako bardziej ozdoba, no i delikatne usztywnienie tych drzwi, ale te drzwi będą i tak sztywne, ponieważ będą kręcone na kołki. Tak jak widzicie, teraz te drzwi leżą jeszcze z kątownikami na stole. Wiercę po 2 otwory na kołki, czyli kołki drewniane będą w sumie 2 na jedną kantówkę, a na środku będzie wkręt, który wszystko będzie dociągał do siebie. Teraz właśnie demontuję narożniki, ponieważ już nie potrzebuję ich, bo mam wywiercone z jednego jakby zamocowania wszystkie otwory. Smarujemy otwory klejem i wbijamy kołki. Jak można było zobaczyć, na wiertle miałem ogranicznik z taśmy, tak żebym wiedział, na jaką głębokość wiercić, żeby kołki nie wpadły mi za głęboko. Otwory w kantówce również smaruję klejem i zbijam wstępnie to razem. Ścisk ma mi służyć tylko i wyłącznie do pomocy, żeby to się ładnie schodziło, żeby mi się to wszystko nie przesuwało po stole. Bo jak można zobaczyć, na samym dole ekranu jest nóżka od kamery i niestety zdarzyło się 2 razy, że ta kamera już
poleciała do tyłu. Warto jest zrobić to też tak, że skręcając tym wkrętem, żeby ten łepek Wam się delikatnie schował w głąb drewna, dzięki czemu będziecie mogli użyć później kitu lub innego wypełniacza, żeby zakryć ten element. Drugą stronę robimy tak samo, czyli nawiercone otwory smarujemy klejem, wbijamy kołeczki, te kołki później zostaną zaślepione, czyli od zewnątrz nie będzie ich widać, ponieważ dobiję tam właśnie na zewnątrz kołki i poobcinam tak, żeby zlicowały się z wierzchem kantówki. Dzięki takiemu rozwiązaniu z kołkami podwójnymi ta rama jest naprawdę sztywna, bo tutaj rama jest sztywna, tylko niestety zawiasy zawodzą, ale mamy pewność, że nic nam się nie zwichruje i nie obwiśnie na samych drewnianych elementach, więc poprawiając zawiasy lub stosując jakieś inne rozwiązanie, myślę, że nie będziecie mieć problemu z utrzymaniem wymiaru. I teraz właśnie smaruję te otwory na zewnątrz. Jak widzicie, kołki wbijam, a te kołki za chwilę zostaną obcięte za pomocą multitoola i wyszlifowana zostanie ta powierzchnia. I tak samą ramę będziemy mieć gotową, więc zajmiemy się teraz montażem boazerii. To, co teraz montuję, to jest ściana wewnętrzna, czyli to, co jest w środku wędzarni. To, że końcówki są nierówne, to o niczym nie świadczy, bo to będzie obcinane. Teraz widzicie, tutaj wyrysowuję sobie linię wkrętów, czyli miejsca, gdzie będę kręcił wkręty, tak żeby się to wszystko trzymało mojej ramy. To jeszcze będzie i tak demontowane na koniec, dlatego że później będziemy to wszystko ocieplać. To jest moment, kiedy zakładam drzwi do wędzarni po to, żeby przybić front, czyli tą boazerię frontową wspólnie z resztą całego frontu wędzarni. I tutaj znowu multitool przychodzi z pomocą, więc jak się okazuje, jest to narzędzie bardzo przydatne. Więc obcinam te krawędzie tak, żeby były równo z kantówką z jednej i z drugiej strony, bo w środku nie mamy żadnego felca. Tam wszystko musi być na równo, żeby te drzwi dało się zamknąć. Tutaj trzeba będzie uważać przy wycinaniu frontu, właśnie żeby zostawić ten felc, który będzie nachodził na ramę, czyli będziemy wycinać boazerię o 10 mm dalej niż jest koniec futryny, czy tam rama drzwi, to zależy jak sobie już ustalicie. Czyli musimy zrobić front szerszy o 10 mm od istniejącej ramy drzwi. A teraz zajmiemy się montażem zamka. Zamek to jest zamek, jak to nazwane jest w internecie, zamek oszczędnościowy lub pojedynczy. Daje on na pewno takie możliwości, że drzwi są dobrze dociągnięte do ramy, na otwarcie ich przebiega przez obrócenie naszego szyldu. To, co teraz obrysowałem, to jest zewnętrzna część zamka, ale pamiętajcie, żeby dołożyć grubość tej frontowej blachy, ponieważ ta frontowa blacha będzie jeszcze wchodziła w kantówkę. Czyli teraz frezarką górnowrzecionową będę musiał wyfrezować właśnie ten kształt, powiększając go wydłużając go o tą grubość blachy, która jest z przodu. Tak samo było od frontu. Obrysowałem sobie blachę i tam będę wydłubywał na głębokość taką, jaką ma grubość tej blachy. Czyli tutaj wyfrezowuję ten kształt, ale tutaj jeszcze się okazało, że na tym szyldzie pod spodem są w pewnym miejscu nity i niestety ona nie chciała siąść idealnie, dlatego musiałem dofrezować. W tym miejscu tutaj po lewej stronie widać jest takie zagłębienie, czyli tu właśnie się ten nit wbił. Okazało się, że to nie jest takie proste, musiałem 3 razy chyba poprawiać, żeby prawidłowo to siadło. Ale dzięki temu mamy ładnie zlicowany front z naszą kantówką. Przykręcając zamek warto sobie nawiercić, ponieważ może Wam pęknąć kantówka, bo wszystko jest na krawędzi. Teraz montujemy drzwi do wędzarni i w miejscach, gdzie są zatrzaski, znaczymy sobie kreski. Teraz przykładając zaczep, te kreski muszą znaleźć się w otworze, który służy właśnie do tego celu.
Frezuję sobie na grubość, na głębokość grubości blachy, plus w lewą stronę muszę przesunąć troszkę, dlatego że za chwilę ta blacha wejdzie mi głębiej, bo jeżeli tutaj się zanurzy, w tym miejscu, gdzie właśnie frezuję, to przesunie się w lewo. Czyli frezuję kształt i za chwilę przestawiam frezarkę na głębszy otwór i frezuję miejsce, gdzie jest właśnie otwór na zaczep. Tutaj mamy już gotowy, jednolity front. To było w odcinku o ocieplaniu obudowy. I teraz, tak jak mówiłem, wycinamy 10 mm więcej na dole, na górze i z lewej strony drzwi. Z prawej strony musimy wyciąć idealnie na łączeniu się obudowy i ramy naszych drzwi, ponieważ tam wtedy drzwi Wam by się nie otwierały prawidłowo. Tutaj przy wycinaniu te 10 mm po lewej stronie, właśnie w tym miejscu, trzeba uważać na narzędzia, jeżeli chcecie mieć ostre, bo w pewnym momencie traficie właśnie na ten zaczep, który kręciliśmy i można sobie zniszczyć szybko narzędzie. Ja użyłem tutaj łaty, ponieważ ciężko jest wyciąć prostą linię bez prowadzenia. Teraz demontujemy z powrotem tą wewnętrzną część, montujemy wełnę jako ocieplenie, to jest 50 mm wełny i kładziemy bazerię w taki sam sposób, jak było wcześniej. Tutaj dodatkowo jeszcze doszły wkręty na tych środkowych dwóch belkach. No i teraz mamy kręcenie narożników. Tak jak mówiłem, to jest ozdoba, ewentualnie delikatne usztywnienie. I tutaj trzeba się zastanowić, czy montować to w tym momencie, dlatego że przy opalaniu wędzarni musiałem to wszystko i tak zdemontować. Do wkręcania tych ozdób używam wkrętów farmerskich, czarnych na Torxa. Dzięki temu nie rzucają się tak bardzo w oczy. Przy montażu tych ozdobnych zawiasów trzeba pamiętać, żeby zawiasy były idealnie prostopadle do krawędzi drzwi, a oś zawiasów, ta obrotowa, na której się obracają, musi być tak ustawiona, żeby była dokładnie pomiędzy drzwiami a obudową. Czyli oś nie może być ani na drzwiach cała, ani nie może być też cała na obudowie. Nie pokażę Wam, jak montuję to do obudowy, bo padło zbyt dużo ciepłych słów po tym, jak zamontowałem, a te drzwi opadły. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że uzyskaliście wszelkie informacje dotyczące budowy tych drzwi i jak je zrobić. Pamiętajcie tylko o dokładnych pomiarach przy tworzeniu tego felca, jeżeli będziecie taki robić u siebie oczywiście. I o zawiasach, na szpanowaniu ich przed montażem. Nawet można dać sobie troszkę wyżej dół, wtedy jak Wam opadnie, to będzie idealnie. Więc dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo w kolejnych odcinkach zajmiemy się grzałkami, okapnikiem oraz elektryką całej wędzarni, no i szufladami, żeby Was nie ominęła ta informacja. Cześć!